Witam wszystkich na kolejnej edycji naszej debaty. Ja nazywam się Mateusz Tadla i ponownie mam przyjemność bycia moderatorem. Na co dzień zajmuję się automatyzacją testów, pracuję w SI jako architekt. Działam też trochę przy Presage'ie, prowadzę różne projekty, ale też prowadzę szkolenia i tu jest temat też dla Was. Jeżeli chcecie wejść w temat automatyzacji testów, to koniecznie wygooglujcie sobie SEE Seniority Upgrade Program, który prowadzę, bo na pewno Was to powinno zaciekawić. A jeżeli nie wiecie, kim jest SEE, to jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o doradztwo techniczne, inżynieryjne oraz usługi outsourcingowe w Polsce i zatrudniamy już ponad 8 000 ekspertów z całej Polski i też z innych krajów. I jednymi z tych ekspertów są też moi goście. Po lewej Daniel Dec, Krzysiek Bednarski i Michał Ślęzak. Jakbyście mogli tak panowie kilka słów powiedzieć o sobie. Cześć, ja nazywam się Daniel Dec, pracuję w SEE między innymi od jakiegoś czasu. Jestem mentorem, konsultantem i architektem. Ogólnie staram się usprawniać organizację, aby weszły na wyższy poziom, jeżeli chodzi o zapewnienie procesów jakości. Moje specjalizacje to automatyzacja, wydajność i projektowanie procesów. Oddaję głos Krzyśkowi. Cześć, jestem Krzysiek. W SEE pracuję obecnie jako Solution Architect. W SEE jestem już ponad 8 lat, więc jestem dinozaurem w IT. To, czym się zajmuję, to projektowanie i implementacja różnych frameworków testowych i optymalizacja procesu, czy jakkolwiek poprawa procesu testowego dla różnych naszych klientów. Cześć, Michał Ślęzak, Test Architekt w firmie SEE. Pełnię role liderskie obecnie w jednym z projektów dla branży finansowej, gdzie z moim zespołem tworzymy testy API, testy UI, automatyzujemy je. Poza tym bywam prelegentem na różnych konferencjach, m.in. TestVares for Developers, czy na przykład TestFest i poza tym również szkole. Okej, dzięki panowie za przedstawienie się. W takim razie może przedstawię też nasze tematy, o których będziemy mówić. Pierwszy, dość gorący temat, a mianowicie czy AI zastąpi testerów. Drugi temat, też bardzo fajny, a mianowicie porównanie narzędzi Selenium oraz Playwright. I na sam koniec porozmawiamy sobie o temacie, czy istnieje świat poza testami UI oraz API. No i nasz pierwszy temat. AI. Sądzę, że każdy z Was się zgodzi, że to jest naprawdę gorący temat. Dzisiaj aktualnie ChatGPT, Copilot to są tematy, które każdy programista przynajmniej dziś raz sobie poczytał, może wypróbował. Ja uważam, że to naprawdę dobrze skonfigurowanie to narzędzie potrafi bardzo fajnie wpłynąć na nasz performance, ale chciałem zapytać właśnie też Daniela. Może nie o dzisiaj, ale co będzie jutro, w przyszłości. Jak tym tytułowym pytaniem, co ty o nim sądzisz? Czy AI uważasz, że zastąpi testerów rzeczywiście? Nie. Nie zastąpi. Ogólnie to myślę, że będzie to wyglądało tak, że te narzędzia, które powstają na podstawie AI, one faktycznie, jak powiedziałeś, optymalizują tą pracę. Jeżeli dobrze je wykorzystujemy, mogą sprawić, że będziemy pracować efektywniej. Natomiast AI nie jest w stanie widzieć dużo szerszego kontekstu, takiego, jakim jest jakość całego projektu, tak? Czyli możemy dać AI-owi zadanie jakieś konkretne do wykonania, na przykład zaprojektuj mi testy do tego elementu, tak? Czy to testy jednostkowe, czy to testy end-to-endowe i te narzędzia już powstają, są coraz bardziej dojrzałe i są używane coraz powszechniej, ale na przykład pojawia się takie pytanie, no dobra, AI wygenerował mi jakiś test, no i teraz skąd ja wiem, że ten test jest poprawny? No i tutaj jest albo potrzebny element ludzki, albo element automatyczny, chociażby testy mutacyjne mogłyby sprawdzić. No ale to już jakby wchodzimy w szczegóły. Natomiast no, ciężko to widzę, żeby tak jakby 1 do 1 te testy wygenerowane przez AI, czy kod wygenerowany przez AI 1 do 1 brać i bezmyślnie stosować, no bo AI też się może pomylić, a poza tym może nie zrozumieć pewnego kontekstu. I wydaje mi się, że rola testera automatyzującego, ona się mocno zmieni i ludzie, którzy dzisiaj automatyzują, powinni się na pewno uczyć tych narzędzi i poznawać je, bo one dają nam przyspieszenie pracy, więc prawdopodobnie spodziewam się, że ogólnie automatyzacja wejdzie na jakiś kolejny poziom wyższy, będzie automatyzacji więcej. Uważam, że ciągle mamy z tym problem, jest to dobrze, bo będziemy mogli tych testów pisać więcej na różnych poziomach. Natomiast ta rola testera automatyzującego czy dewelopera się zmieni o tyle, że będziemy musieli
nabywamy te skille, jak wykorzystywać AI do pisania kodu, do pisania testów, etc. No ale teraz, więc rola testera automatyzującego się zmieni, czy rola testera manualnego się zmieni? Wydaje mi się, że też, bo dużo jednak jest dodatkowych narzędzi, które wspierają chociażby obróbkę danych i tak dalej, ale wciąż dojdziemy do jakiegoś punktu, w którym trzeba znać kontekst. Tak? No, system czy rozwiązanie nigdy się nie składa z jednego modułu, elementu, który łatwo opisać wymaganiami, bo na przykład też są sposoby, że można na podstawie wymagań już generować testy. No i teraz, jak sobie o tym myślę, czy o tym czytam, no to no tak, teoria na 5, a w praktyce jak widzę projekty, czy klientów, którzy mają, no to te wymagania, ja nie widziałem dawno dobrych wymagań, więc teraz jeżeli nie zaczniemy od tych wymagań, nie, to okej, mamy narzędzia, no ale wciąż mamy problem z wymaganiami samymi, więc tutaj widzę, że wciąż narzędzia i technologia wyprzedzają też trochę to, jak my pracujemy, a ja też, moje role, które pełnię w projektach są po to, żeby taką pracę u podstaw zrobić, żeby wykorzystywać też to co my mamy. No ale jakby tutaj robiąc klamrę, wciąż jest miejsce na te nasze role w IT, na testerów automatyzujących, na deweloperów. Nie wierzę, że to całkowicie zastąpi, aczkolwiek pozwoli nam te takie powtarzalne, głupie rzeczy robić, znaczy jakby zoptymalizować, żeby nie musieć ich robić samemu i wejść na kolejny poziom. A tester manualny, czy tam test manager, czy jakiś, może te role też się zmienią. Może to będzie na przykład quality assurance rola, ale z jakimiś skillami AI, czyli jak sobie pomóc, jak sobie na przykład dobrą strategię napisać, ale i tak później ten czynnik ludzki zawsze będzie, moim zdaniem przynajmniej. No jestem ciekaw, co wy myślicie. Taki prompt inżynier, ale no tak jak powiedziałeś, tak na dobrą sprawę, przede wszystkim nawiązując nawet do takiego branżowego żarciku z IT, że programiści, testerzy będą potrzebni cały czas fizycznie jako ludzie, do momentu, aż biznes analitycy albo ktokolwiek, kto będzie się zajmował wymaganiami, będzie w stanie napisać dobre wymagania. I tutaj do tego wszystkiego się sprowadza. Obecnie ChatGPT sprowadza się do tego, żeby pisać prompty i wszystko zależy, jakby jakość odpowiedzi zależy dużo od jakości tego naszego pytania, więc też sobie testowałem tak na dobrą sprawę i taki najprostszy test, który każdy może sobie wykonać, to po prostu poprosić czat o stworzenie przypadków testowych. Za pierwszym razem dostałem 10 przypadków testowych na 6 możliwych kombinacji, więc miałem już duplikaty. Dopiero kolejne prompty poprosiłem o odsianie, poprosiłem o zastosowanie jednej z technik tworzenia przypadków testowych odnośnie klas równoważności. I wtedy faktycznie dostałem takie przypadki testowe, które sam bym zaprojektował, nie? Ale to można powiedzieć, że przyspieszyło trochę pracę, uprościło. No ale mimo wszystko to ja musiałem, jakby posiadając wiedzę, jak się tworzy te przypadki testowe, byłem w stanie ocenić dopiero to, co narzędzie przyszykowało, więc tak na dobrą sprawę, no, te narzędzia będą tak dobre, jak osoba, która się nimi posługuje. No i ja też tutaj nie wierzę, że w jakiś sposób nas zastąpi, nawet jeśli to byłyby narzędzia, które powiedzmy wspomagałyby programowanie w taki sposób, że jeśli będziemy używać takiego czy takiego frameworka, to testy do danych modułów się napiszą same. Możemy sobie jakiś rodzaj testu w ten sposób spróbować załatwić, no ale nie testowanie aplikacji jako całości. Okej. W sumie, przepraszam, tu się wtrącę, ale przyszła mi taka też myśl, że to, co powiedziałeś, tak mnie natchnąłeś, zainspirowałeś, tak ta nasza cała debata wszystkich zainspiruje, że w sumie to jest bardzo fajny sposób na testowanie jakości wymagań. Bo jeżeli ja nie potrafię z tego stworzyć testów, podaję to do AI, a on nie potrafi mi odpowiedzieć, to mogę sobie dzięki temu sprawdzić, czego mi brakuje w tym, no nie? Więc tak trochę taki... Może do tego mogliby analitycy biznesowi na przykład mogliby faktycznie spróbować, no. A ty, Michał, co myślisz? Ja już AI w pewnym sensie korzystam z niego od dłuższego czasu, bo korzystam z Report Portalu. Jest to narzędzie, które dobrze mi się sprawdza jako taki dashboard dla wyników z testów automatycznych. I to, co w Report Portalu zaimplementowali, jest to narzędzie open source, tam jest też jakiś moduł, gdzie jest jakiś tam pricing, jednak ten moduł, to narzędzie jest open source, więc ten AI w środku jest i on na podstawie
To działa mniej więcej tak, że wysyłamy nasze rezultaty testów i to niezależnie od naszego frameworka, z którego korzystamy, bo Report Portal ma REST API plus biblioteki dla popularnych test runnerów czy frameworków testowych. Wysyłamy te nasze rezultaty testów do Report Portalu i jeżeli dostaniemy błąd, to taki test dostaje flagę to investigate. I my musimy zdecydować, czy to jest błąd naszego testu automatycznego, czy może błąd aplikacji, czy może jakiś problem ze środowiskiem. I jeżeli zaznaczymy, czyli musimy wykonać tą pracę zaznaczenia i mamy włączony ten moduł AI, to przy następnym uruchomieniu, jeżeli błąd będzie podobny, na podstawie progu, tak zwanego thresholdu, ustawiamy jak bardzo ten stack trace, bo on na podstawie stack trace'a bierze, porównuje sobie, czy, nie wiem, taki popularny błąd stay element reference exception. No to wiemy, że raczej na 90% jest problem z testem automatycznym, źle coś jest obsłużone. Następne takie wystąpienie już będzie nam automatycznie zaznaczy, to jest automation bug i my musimy na to zareagować, więc jeżeli korzystamy z takiego narzędzia na przykład pół roku, to po jakimś czasie przynosi nam ogromny, duży efekt w postaci tego, że jakby ten czas na analizę tych wyników uruchomienia jest to znacznie krótsze, no plus też pomaga wszystkim osobom w zespole rozumieć tą też automatyzację, co z czego wynika. Moim zdaniem też to jest takie fajne narzędzie pokazujące jakby rezultaty tych testów. Tylko najśmieszniejsze jest to, że powiem Wam szczerze, w 2017 roku stworzyłem takie narzędzie dla jednego z klientów, dokładnie o jakim mówi Michał. Tylko no tak na dobrą sprawę, no wiadomo, wtedy o AI było bardzo cicho i jedyne co, no to my faktycznie tutaj mówiliśmy o analizatorze raportów, nie? Na tej zasadzie, że faktycznie porównywaliśmy sobie release do release'u, wyniki z testów z jednego release'u do drugiego i dokładnie tak jak na podstawie stack trace'u, tak jak Michał opowiadałeś, na podstawie stack trace'u, jeśli test w poprzednim ranie było flagowany jako błąd w danej aplikacji, czy jako coś, co sprawdziliśmy manualnie, że to jest, nie wiem, flagi przez środowisko, no to w następnym ranie, jeśli miał ten sam błąd, był oznaczony już jako tam potencjalnie sprawdzony. No i poszliśmy też jeszcze może nawet trochę o krok dalej, bo w momencie, kiedy już oflagowaliśmy sobie dany test, czy zgłosiliśmy na niego błąd, no to w tym momencie jakby podczas uruchomienia testów my już sami sprawdzaliśmy, czy dany błąd w Jirze, w innych tam portalach, w Railim jest. Tak, tutaj właśnie akurat to też jest ciekawe, o tym nie wspomniałem, ale Report Portal również można do niego linkować tickety z Jiry, więc i automatycznie on też już tak, sprawdza, czy ticket jest open. Tak. Jeśli ticket jest open, albo jest in test, albo cokolwiek, ale nie jest zamknięty, no to nie ma sensu takiego testu odpalać czyli całego. Tutaj też jakby trochę to jakby to ująć ten obszar, no to jest też taka analiza, to nie jest nawet ta część jakby wszedł, tak, tylko to jest ta część po, czyli taka szczersza prognozowanie jakości projektu też, bo na przykład też takie narzędzia są, które zbierają wszystkie dane, logi, tu testy. Raczej jest quality control, nie? Czyli jakby ocena po buildzie na tej zasadzie, czy faktycznie w jakiej kondycji jest nasz build, czy możemy go puścić na nasz tu jest znowu też taka gwiazdka, o której wcześniej mówiłem, czyli ktoś musi uczyć tą sieć. Oczywiście. Nie? Tak jest. A znowu często jest tak, zdarza się tak, że mamy te testy, które leżą, no i ludzie tak do końca mówią, no pewnie środowisko, albo pewnie coś tam, nie? No i to znowu ktoś to musi wykonać. Trzeba uczyć i tu jest też ryzyko tego progu, że można przesadzić w jedną i w drugą stronę i że możemy dostawać false pozytywy i to może być też problematyczne, także to trzeba mądrze do tego podejść, bo no może to też przynosić złe wyniki, także jak najbardziej. Tu jest ważna ta praca analityczna, można powiedzieć, w tym sensie, żeby przygotować dobrze nasze testy automatyczne, żeby i ten stack trace był w dobrej formie, może dodać jeszcze jakieś dodatkowe logowanie, bo to też wpływa może wpływać na jakość tych porównań. Na przykład u nas w projekcie zrobiliśmy coś takiego na przykład, że mamy Greyloga, który zbiera logi z aplikacji i w naszych testach na przykład UI wstrzykujemy sobie cookie o odpowiedniej nazwie, powiedzmy automation równa się tutaj jakiś powiedzmy GUID i następnie na koniec testu ten GUID jest logowany do stack trace'a
i na przykład oprócz logów z testu mam też wtedy link do Greyloga, który ma jakby wtedy wyfiltrowane tylko i wyłącznie logi, które aplikacja powiedzmy produkowała i mają wyfiltrowane tylko i wyłącznie dane z tego testu konkretnego. Nie? To jest wtedy ultra fajne, bo to nie jest tak, że mamy powiedzmy testy, które leczą w 30 wątkach i nagle mamy zaśmiecone logi, nie wiem co jest do czego, a tutaj bardzo fajnie to nam potrafi jakby wszystko ładnie wyfiltrować. I fajnie, że też powiedziałeś właśnie, Michał, o tym, co teraz już możemy sobie zrobić z AI-em i jak sobie teraz pomóc w pracy, bo też takie się fajne projekty robią typu Hilenium, który na przykład pozwala nam testy nasze naprawiać, tak, bo trochę się czasu traci na maintenance, tak, jeżeli byśmy mogli powiedzmy w jakiś automatyczny sposób może sobie te selektory poprawić, no to też troszkę by nam tej pracy naszej ułatwiło. I też tak z mojej perspektywy trenera, to zawsze też nowym osobom, które się zaczynają uczyć programowania, mówię, że słuchajcie, idźcie w ChatGPT, bo często tacy totalnie juniorzy od zera mają ten problem, że nikt im nie sprawdzi kodu. Ja nie mówię, że tutaj ChatGPT jest świetnym, powiedzmy, code reviewerem, ale przynajmniej ktokolwiek na ten kod spojrzy, żebyśmy rzeczywiście jakoś nie wpadli w taką dziurę, że się samodzielnie uczymy, ale nie widzimy też swoich błędów, tak? A takie najbardziej popularne rzeczywiście ChatGPT pozwoli gdzieś tam powiedzmy delikatnie wychwycić, ale widziałem, co tutaj Daniel chciał dodać. Tak, bo w sumie też tak ja lubię tak abstrakcyjnie trochę myśleć na jakimś trochę wyższym poziomie i to też już słyszałem z kilku organizacji, ludzie, którzy używają mocno czata GPT do generowania kodu. Pojawia się taki trochę problem etyczno-moralny, jakby to ładnie ująć politycznie poprawnie. Niektórzy bardziej co cwani deweloperzy, zamiast pracować no jakby w stack, robią swoje taski w pół godziny, tak powiedzmy normalnie by to zajęło 8 godzin, używają czata GPT, no i jakby i tyle, nie? I koniec. I teraz słyszałem też o tym, że są już firmy, które zabraniają korzystać z czata GPT. Znaczy to jest z dwóch powodów. Po pierwsze, jakieś dane sensytywne, tam podatne, tak, trafiają gdzieś do sieci. Druga rzecz, czyli ta sieć się uczy jakichś na przykład autorskich rozwiązań. No a dwa, że trochę oszukują pracodawcę, bo powinni zrobić 8 razy więcej pracy, a korzystając z tych rozwiązań. Więc tutaj moim zdaniem dużo będzie też takich dylematów etyczno-moralnych, co do czego, moim zdaniem, tak jak każde narzędzie, można wykorzystać w taki czy inny sposób i tutaj będziemy się z tym mierzyć też później, jak podchodzić do fajnego zastosowania, powiedzmy dobrego, a jak unikać no, takiego no, niezbyt do końca uczciwego używania tych AI-ów, nie? Także bym tutaj powiedział, to jest wciąż narzędzie, starajmy się może to używać w sposób właściwy i pamiętajmy, że to jest jednak narzędzie, a nie ktoś czy coś, kto wykona za nas pracę, bo też jest takie ryzyko, że wpadniemy w pułapkę, okej, to już AI, coraz więcej będziemy delegować do AI no i nagle w ogóle stracimy swoje skille, ja tu też nie? mam taką obserwację, często jak na rozmowach kwalifikacyjnych, często, ostatnio się to pojawiło coraz częściej, że zadaję jakieś takie pytanie, na przykład z teorii lub takie około teoretyczne, ale raczej podstawowe, nie jakieś podchwytliwe. I niestety zacząłem słyszeć taką odpowiedź, że sprawdzę w Google albo w ChatGPT, że jakby jakby zauważyłem, że i to tak samo jest na przykład z jakimiś IDE, czyli narzędziami, z których używamy do pisania kodu. Moim zdaniem dobrze na początku jednak popróbować też dane rzeczy od zera zbudować. To też się czasem pojawia, jak ktoś pracuje długo w jakiejś firmie, jest jakiś framework testowy, ale nie korzysta na przykład z czystego Playwrighta, czystego Selenium czy Cypressa i potem sam nie jest w stanie sobie poradzić, bo nie ma tych umiejętności podstawowych programistycznych, tylko nauczył się korzystać z jakiegoś narzędzia, jakoś ten kod polepi, kolokwialnie mówiąc, i coś z tego będzie, ale jest to czasem trochę takie bezmyślne i bez takiego zastanowienia, a jednak moim zdaniem jako specjaliści musimy cały czas challenge'ować nasze umiejętności, bo cały czas się można czegoś nauczyć i starać się zastanowić, a jak to działa, co jest pod spodem. Bo... Tak głębiej poznać nie? Tak. Mechanikę działania. Nie? No, ale czyli generalnie jakby ChatGPT albo no, później już jakieś dowolne narzędzia z AI, można powiedzieć, że trochę nas ograbia z takiego problem solvingu. Tak. Nie? I to jest największe, bo to pierwsze co, jakakolwiek trudność z jaką się spotkamy, wpiszę w czat, zobaczę, co nam powie, a musimy pamiętać, że jakby czat to też jest soft. To jest soft, który działa tylko no, w oparciu o leksykon, o rachunek prawdopodobieństwa, i o dane dostępne. I o dane. I dodatkowo jeszcze to, co wspomniałeś. Każdy nasz prompt uczy dodatkowo chat GPT
i każda wygenerowana odpowiedź również go uczy, więc też musimy pamiętać o tym, co do niego wrzucamy tak na dobrą sprawę. Taka jedna lampka, jak mi się zapaliła, jak powiedziałeś, że to nas ograniczy rozwiązanie problemów, to w sumie można by co powiedzieć o Stacku, bo ktoś nie rozwiązuje problemu, tylko wkleja w Google, szuka w Stacku i tak naprawdę ChatGPT robi to za niego teraz, można powiedzieć troszkę. Tak też, bo mi się wydaje, że będzie taki przeskok, że jest jakaś pula problemów, które faktycznie ChatGPT czy AI rozwiązał, w sensie zebrał te wszystkie najlepsze odpowiedzi i te rozwiązania są, nie? No i teraz to już mamy, więc jest wygodnie, więc możemy z tego korzystać, ale teraz wejdziemy w jakąś pulę problemów innego szczebla, nie? Czyli nie wiem, może jak zarządzać jakąś farmą AI-ów, tak? Jak rozdzielić prasę AI-om, nie? I to myślę, że wydaje się, że to będzie ciekawe. Jeżeli ktoś jest inżynierem i ma taką zajawkę bycia inżynierem, to pójdzie w te rejony, nie? Ktoś, kto chce tylko zarabiać kasę i żeby było fajnie, no to pewnie zostanie na tym stukam do AI i dziękuję, do widzenia, koniec pracy, nie? Także tak to widzę. No ale chyba się wszyscy zgodzimy, tak podsumowując, że możemy być na póki co jeszcze spokojni o swoją pracę, czy jeżeli ktoś jest testerem manualnym, czy automatyzującym, jeszcze nas nie zwalniają, tak? Jeszcze mamy co do roboty, nawet jeżeli to AI będzie się rozwijać, nadal będą toole, przy których jednak będziemy musieli, mam nadzieję, jak najdłużej jednak sprawować tą pieczę. Tak, nie wiem, czy ktoś chcecie jeszcze dodać może na koniec? Ja bym jeszcze ostatnią rzecz chciał dodać, bo to jest też, co Daniel na początku zauważył, że technologia technologią, a ten poziom automatyzacji, jaki jest w organizacjach, ile jeszcze można w tych projektach zrobić, żeby mieć ten, nie wiem, poziom jakiegoś Google'a, Netflixa, żeby te release'y działały tak szybko, to jest jeszcze naprawdę często dużo do zrobienia, więc to jest moim zdaniem ważne, że technologia to jest jedno, ale implementacja jej i taka popularność wśród projektów to jest druga sprawa. No i w sumie właśnie o takich tematach będziemy właśnie rozmawiać w naszych kolejnych częściach debaty. Kciuk w górę. Tak, dokładnie. I słyszymy się znowu za chwilkę w drugiej części.